Witam serdecznie wszystkich fanów Pininfariny. Dzisiaj, jak na kabrioleta przystało, czyli w zimę, będziemy naprawiać przednią szybę, gdyż albowiem przestała się otwierać. Byłem w ASO, powiedzieli, że część zamienna będzie na 2027, więc jako właściciel takiego iście egzotycznego pojazdu trzeba go naprawiać samemu. Przynajmniej takie głupie części, które robiła Pininfarina. Więc zabieramy się do roboty. Rzekomo ASO stwierdziło, że urwała się linka, która podnosi szybę. No i co, trzeba rozebrać ten boczek, wyjąć mechanizm i będziemy wysyłać tam, gdzie ostatnio. Oczywiście instrukcji pewnie nie ma, ale jeszcze sprawdzę. Więc będę informował na bieżąco, jak mi idzie. Tak jak myślałem, na internecie nic specjalnie nie ma. Jest tylko mój film, jak naprawić tylnie okno. No dobra, to co? Zabieramy się w śrubę numer 1. Tych dwóch panów odskakuje nam w górę i możemy ściągnąć linki. Tylko jedną ręką jest ciężko. Dobra, musicie wierzyć na słowo. Pod tą zaślepką nie widzę, żeby była żadna śruba. Czyżby wszystko było na klipsy? Bo z tego co widzę dookoła w tym samochodzie, o nie, są śruby. Są dwie na dole. Dobra. I pewnie będzie odchodzić od dołu. I reszta jest na klipsach. Tak, więcej nie ma. Dobra, to odkręcam dwie dolne śruby. Śruby są na Torx AT25. Dwie identyczne. Tą górną część możecie zdjąć. Trzyma się siłą socjalizmu u mnie. Bo pewnie nasi tu byli. I jest jeden klips na środku. I wychodzi sobie tak o. Pininfarina. No i boczek ładnie odszedł. Jak już wszystkie klipsy odepniecie, to boczek trzeba do góry podnieść, żeby wyszedł z tego rowka. To musi wyjść z rowka. Uszczelka do szyby zostaje, nie jak we Fiatach. I co? Wygląda, że... Nie, tutaj mi brakuje kilku. Chyba zostały tam. Nie wiem co to. Dobra, zaraz to przeanalizuję, o co tu chodzi. Tutaj widzę jakieś plastiki zostały. Wtyczka wygląda następująco. Ta jest od regulatorów. Naciska się tu. Tutaj widać, powinno być widać, gdzie ten bolet wchodzi. Od tyłu drzwi jest do wciśnięcia. Tam jest koniec boczka. Tu jest głośnik. I tutaj będzie dynks. I jeszcze u mnie jest głośniczek. Co śmieszne, marki Mitsubishi jest głośniczek. Ale końcówka ma logo Mercedesa. Logo Mercedesa. Musicie jej uwierzyć. Dobra. Klipsy. Tu. Tu coś jeszcze jest. Tam jakieś dwa zostały, za się tam przyjrzę. Tutaj jest dużo klipsów. Co z tymi chodzi? Ten jest taki u mnie nadwyrężony. Że go wezmę do domu i skleję, póki się jeszcze trzyma. Zawsze to minimalnie lepiej będzie. O, tutaj proszę, jak ktoś już śrubokrętem próbował podważać boczek. Tak samo tu. Tak to wygląda. Chyba nie wyciągam tego, bo może nie warto. A w boczku to powinno wejść w to jakoś. No jakoś tak, chyba. I w te śruby wchodzą? Niby? Możliwe. Głupio, że odlali to z całego elementu, ale niech będzie. No i tutaj tak to wygląda. Nasi tu byli. Ostatnio to był właściwie ASO Mitsubishi. Nie wiadomo kto to zrobił, więc it is what it is. No dobra. Widzę, że będę musiał odkręcić głośnik, żeby tą folię... A może nie będę musiał jej ściągać nawet? Może nie będę musiał jej ściągać. Tu widzę mechanizm okna.
Dobra, muszę pomyśleć. Wiedzieli, że gumę wstawili. Tu jest kawałek gumy oparty o mechanizm. To sobie wywaliłem do wnętrza. Nie odkręcałem głośnika, bo nie ma to sensu. Jest dobry dostęp w miarę. Dobra, spróbuję wyjąć tę gumę. Zobaczymy, co zrobi okno. Ale będę je musiał podtrzymywać, więc nie nagrywam tego. Zdjąłem tę gumę. Szyba się minimalnie opuściła. Tu już widzę jedną śrubę. A tutaj widzę miejsce na drugą śrubę, której nie ma. Chyba. XD. No tak czy siak muszę jeszcze bardziej opuścić tę szybę. No, może ją trzyma ta druga linka. Nie idzie w dół jak ją ciągnę, więc nie będę tego próbował robić. Pójdę po panel. Spróbuję obniżyć. Bo może... No może to coś da. Zobaczymy. Udało mi się wykręcić panel, żeby się z całym boczkiem nie babrać. Jest mocowany na 3 śrubach. Raz, dwa, 3. Problem jest taki, że to jest ciężki dostęp, więc jakoś mi się udało to nachylić i odkręcić, bo było luźno. Ale jak będę to składał z powrotem, to jakiś krótki śrubokręcik będę musiał wziąć, żeby nie wyjmować tego całego plastikowego elementu, tylko to. Dobra. Żeby śrubek nie zgubić, trzeba je zabrać. Tak, wiem, że tu piach, trudno, są warunki jakie są. Dobra, kluczyk w stacyjce, to podłączone. Próbujemy. Zobaczymy. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. O, opuszcza się. Oj, odpuść. Tak samo jak z tyłu, to szyba jest podparta, więc jak odkręcę, to raczej mi nie zleci, ale raczej. No, a to muszę dać koniecznie wyżej. To muszę dać koniecznie wyżej. Dobra, najpierw chyba odkręcę to, bo nie wiem, czy ta szyba się będzie trzymać. Nie wiem. Dobra, sprawdzę. Dobra, co zrobiłem? Ciągnąłem szybę w górę ręką i jednocześnie guzikiem na taką wysokość, żebym miał dostęp do tej śruby. I teraz mam dostęp do obydwu, więc będę je odkręcał i potem zdejmował szybę w górę. Śruba jest 8 mm. Mam was, ona wcale nie jest podparta. A nie, powinna być, tylko że to się łamało. I no wszystko jasne. Super. Pininfarina myślała, że 2 mm plasticzek utrzyma. Super, świetnie. Go Pininfarina. Potem się dziwi, że wszystko zrycowane jeździ. Dobra, muszę tą szybę trzymać, bo już nie ufam temu mechanizmowi. Będę odkręcał tę śrubę. Jak śruba wyjdzie, to wyjmuję mechanizm. To wyjmuję szybę. Najpierw sobie przygotuję jakieś miejsce, żeby ją odłożyć. Dobra, szyba leży. Delikatnie odkręcałem wszystko, tak żeby za bardzo drzwiami nie majtać, bo mogło spaść przez to, że Pininfarina przyoszczędziła na plastiku. I co, jak odkręciłem szybę o 2 ręce i do góry. Słyszałem, że coś spada, więc zaraz zobaczymy co. Ale szyba wyjęta. Więc pół sukcesu za nami. Wiem, co brzdęknęło. O, tam oparte o drzwi na środku ekranu. Miałem wybrać, jak wyciągnąć tą wtyczkę. Śrubokręt płaski i pyk. I wychodzi elegancko.
Bene. Dobra, teraz żeby za dużo nie wymontować. Tu na pewno to jest przenitowany, więc tylko tą siłę można odkręcić. I innej opcji nie ma, więc trzeba z zewnątrz. O mój Boże, jaki to jest szajs. Tu trzyma silnik i tu u góry. A to jest chyba jakaś prowadnica w środku do szyby, która nie jest elementem w mechanizmu, tak mi się wydaje. Dobra, raz, dwa, 3, 4, 5. Próbujemy. 8. Padło. Wkręc. Bez czubka. Są 10. Oczywiście spadła mi nakrętka i ją czuję pod paluchem, ale Pininfarina oczywiście dała tutaj wnękę, która nie wypada. Więc idę po mój magiczny magnecik, dobrze, że go wziąłem. Otóż jest ta śrubka dokładnie gdzieś tu. Tu. Mój magnesik jest za gruby, a ja obcinałem paznokcie dzisiaj. Jakbym miał paznokcie, to może bym to wyjął, bo to czuję pod paluchem. Ale że obcinałem paznokcie, to nie wiem, chyba jakiś magnes na sznurku będę tam musiał puścić, no. Którego nie mam przy sobie oczywiście. Bo nie przewidziałem takich rzeczy. Tak blisko, tak daleko być, co? Wiem, regulator, ale nie podoba mi się to, co widzę, szczerze mówiąc. O, dziura w dachu, fajnie. Dobra. Nieważne. Aha. To sobie leżało, w drzwiach. A to, proszę Państwa, powinno trzymać okno. No. I tu się urąbało, bo Pininfarina stwierdziła, że 2 mm plastiku to jest aż zanadto po prostu na mechanizm okna w kabriolecie. No widać, no. Jak ta falka idzie. Proszę bardzo. No. Coś czuję, że pan czarodziej to mi powie, że on chrzani taką robotę. Co tu się w ogóle stało? Wszystko jest plastikowe. Tu są jeszcze jakieś wcięcia, żeby czasem za mocne to nie było. Linka wyskoczyła? Co to jest? Nie. Jakaś regulacja z tą śrubą? Nie wiem, o co tu chodzi. No tak czy siak, znamy przyczynę. Nie wyjmę tej śruby, dzisiaj nie ma szans. Muszę z jakimś magnesem przyjść malutkim, żeby to ponieść, bo mogę najwyżej mały palec wsadzić, ale tak tam jest rów i nie mogę jej podważyć ani nic. Mogę tylko lewo, prawo pchać, a to mi nic nie da. No, jak będę to składał, to wtedy się będzie myśleć, co z tym przyklętym gównem zrobić. Witamy w drugiej części serialu pod tytułem Pininfarina to mądry wybór. Samochód był podlewany przez tydzień. Myślę, że urósł trochę. Pogoda też jest spyta do napraw okien. Nie no, jest super, ale chociaż wybuliłem 1600 zł na podnośnik do szyby. No dobra, to zaczynamy zabawę. Najpierw specjalistyczny tool certyfikowany przez Pininfarinę do wyławania śrubek. Zobaczymy, czy się uda. Znaczy inaczej, musi się udać. Śrubka wyłowiona, to można robić unboxing. I tak to wygląda po regeneracji. Jakby mi tutaj czegoś brakowało. Wydaje mi się, że tutaj był jakiś element jeszcze. No, mogę się mylić. Ale chyba nie. Na pewno widzę, że to jest nowe. Bez w jednej części zresztą wygląda jak nowe.
To jest zalepione, żeby nie jebło, bo pininfeina oczywiście przeoszczędza na tym. To jest zaprojektowane, żeby się psuć. To zamontuję, możemy sobie jeszcze popodziwiać ten cud inżynieryjny. Proszę, te oto 2 mm nie za grube plastiku. Trzymałem to okno, żeby nie latało na boki. Tu jeszcze jest ścisk. No, fajnie, nie? Zaprojektowane, żeby się psuć po prostu. Przecież to jest niesamowite. To jest niesamowite, to jest puste. Parę milimetrów plastiku trzyma to okno. Świetnie. Go Pininfarina po prostu. Co za gówno. Regulator siedzi. Mam nadzieję, że nie będę musiał tych śrub poprawiać. Teraz muszę to przykręcić. Gdzie to jest ta śruba głupia? A, no tak, jedna jest w dołku, druga jest tu. Tu i tu. I to są te nakrętki. Dobra, jadę z koksem. No, pogoda mnie rozpieszcza. Ale wsadziłem, przykręciłem. Teraz będę wsadzał szybę bez rękawiczek, żeby mi czasem nie spadła. Mam te ścianki, więc myślę, że powinno wejść. No. Nie wiem. Próbuję, nie będę nagrywał, bo jeszcze coś zwalę i tyle będzie. Udało się. Szyba siedzi. Jakiś komentarz? No muszę przykręcić te śruby. Ale szyba siedzi, udało się. Nie? Nic nie spartolić po drodze. Dobra. Śruby. Dobra. Szyba jest przykręcona luźno. Obydwie śruby. Zaraz będę zamykał drzwi. Podwinę szybę, żeby ładnie przylegała do dachu i skręcę go chyba od wewnątrz. Więc próbujemy ten myk zrobić. Moment. Przecież wszystko mnie tu zabić próbuje. A szyba nawet nie przylega do samochodu. Czy ja to dobrze włożyłem? No, kurna. Jest wpyte, nie? To jest szpara. Dlaczego? Nie mogę. No dobra, robię jak mówiłem, zobaczymy. Nie chce mi się nagrywać, bo czuję, że każdy mój ruch to jest po prostu jego potencjalne konsekwencje. Dobra, siedzę w tym aucie chyba z jakąś godzinę i szukam po internecie, o co chodzi. I się okazuje, że te samochody kalibruje się w nich okna. Podpina się komputer i się odpala procedurę kalibrowania okna. Bez tego okno będzie wracać do połowy, jak będę domykał. Ale jest chyba jakiś awaryjny mechanizm bezpieczeństwa, że jak się przytrzyma przez 5 sekund, to ono się zamknie. Tylko zrobi to raz i nie jest to równoznaczne z kalibracją. I myślę, co teraz właściwie zrobić. No, napisałem na paru grupkach, czy mogę to zrobić tym interfejsem LM z jakiejś aplikacji. W co wątpię, że się uda, ale może ktoś coś wie. Jaki jest plan? Plan obecnie jest chyba taki, że skręcę te śruby, które trzymają to okno trochę mocniej. Zamknę to okno tą procedurą trzymania przez 5 sekund. Wyjdę chyba drugimi drzwiami, sprawdzić jak to okno leży. Spuszczę je na dół, żeby dokręcić je. No i chyba złożę ten boczek. I tyle. I będę musiał gdzieś nim pojechać na jakąś
do jakiegoś elektryka, który mi to zrobi. Co mi się nie podoba, no ale co zrobić? Dlaczego mi się nie podoba? Bo może będę musiał poprawiać ułożenie tego okna. Nie wiem tego. Żyć się z kabrioletem, co? No ale tak czy siak, że pokażę, o co chodzi. Jak już tu mam waszą uwagę. Jak teraz nie jest do końca zamknięte, nie jest szpara. Jak przytrzymam przez 5 sekund raz, to właśnie wróci do góry i do połowy. I teraz jak przytrzymam przez 5 sekund, może nie, może teraz. O, da się je zamknąć, nie? Jest jakaś awaryjna procedura, albo po prostu, nie wiem, on ma ten system, że okno idzie automatycznie do góry, jeszcze że ci nie przytnie ręki, może to o to chodzi. Nie wiem, dobra. Dogrzewam się samochodem, tak, wyjdę na dwór, sprawdzę jak to okno leży. Aha, miałem najpierw... Dobra, najpierw muszę dokręcić to okno minimalnie. Bo jak jest luźno, to ono nie będzie trzymać pozycji, a tak może coś to da. Dobra. Dobra, włączmy nawiew. Dobra, co zrobiłem? To zostawiłem szybę lekko uchyloną. I wziąłem palec za szybę i sprawdzałem, czy jest równo z krawędzią, czy idzie do niej równolegle, szyba się porusza. Zostawiłem na tyle, żebym miał dostęp do tych śrub i po prostu poluzowałem je i musiałem podnieść ten przód szyby, żeby szła w miarę równolegle z tym. I myślę, że jest ok teraz, przynajmniej na tyle, żeby jeździć do czasu, aż ten mechanizm autowracania, opuszczania zacznie działać z powrotem. Czyli po prostu będę musiał gdzieś z nim pojechać, nie? Ale teraz jest tam w miarę ok, jest szczelnie. Ale potem i tak może być tak, że czekam na ściągnięcie tego boczka drzwiowego jeszcze raz. Ale z tym, no to już nic nie poradzę. No sam tego nie zrobię raczej. Więc co teraz będę robił? Na pewno dokręcę szybę, bo na razie tak nie do końca ją dokręciłem. Co potem będę ładował folię i boczek drzwiowy. Tylko że zanim boczek drzwiowy, to jeszcze będę musiał na to wymyślić sposób, jak to przykręcić, bo oczywiście nie zabrałem tego krótkiego śrubokręta, więc może będzie śmiesznie, ale nie dla mnie. No, masakra. Dobra. Biorę się za to. Dokręcam śruby i tą folię ładuję. Trzyma się to siłą socjalizmu. Te kable na zewnątrz. Tym panelem muszę iść przykręcić. No. Jeszcze pamiętajcie o tej śrubie. Zapomniałem i musiałem to włożyć. Połamane klipsy, to przypominam, że coś takiego da się kupić. U mnie jednego brakuje, więc będę zakładał do Mitsubishi niby. Prosto. Więc klips i sadzą boczek. Wkładacie to najpierw w górę i trzeba ją docisnąć, żeby weszło w ten rowek. Ja jeszcze muszę ten plasticzek tam wsadzić, który się kleił. I wtedy będę dopiero dociskał ten boczek. A na razie się trzyma na tym. I akurat przestało padać, no cudownie, fantastycznie. Boczek wsadzony, teraz te dwie śruby na dół. I potem mechanizm klamki. Od ostatniego razu minęło parę tygodni. Przez ten czas wysiadałem bocznymi drzwiami. Dlaczego? Dlatego, że w ASO dzwoniłem do dwóch. W jednym kazali mi trzymać 5 sekund, co może by i działało, gdyby był to Colt zwykły, a nie CZC. A w drugim ASO po prostu wprost powiedzieli, że nie mam takiego oprogramowania i nim dokończyłem.
mówić im o co chodzi. Jak tylko wspomniałem, że wymieniałem regulator, to już mi dali spokój. Ale co? Wróciłem właśnie od specjalisty, który naprawił ten podnośnik, do którego wysyłałem wcześniej. I nagle działa. Więc potrzebny jest komputer, który sobie poradzi po prostu z wykasowaniem błędów i puszczeniem tej procedury uczenia się okien. Co jeszcze? Na ekranie wkleję po prostu model tego komputera, żeby w przyszłości ludzie mogli wiedzieć, czym naprawiać ten samochód, dlatego że przeszukałem fora, Facebooki i różne rzeczy i nigdzie nie znalazłem, czym to zrobić. A sam Mitsubishi też nie wie, więc na przyszłość, chociaż będzie wiadomo, że jeden komputer to potrafi. No i co, po prostu trzeba puścić procedurę uczenia się, jakie one wtedy opadają, podnoszą się i tyle. Chciałem to nagrać, ale pan mówił, że nie chce być nagrywany, więc trzeba to uszanować. No i co? 300 km to mi we wte i mamy działającą szybę i działające auto. No dobra, to chyba wszystko. Na tym się kończy zabawa. Może latem jeszcze wyreguluję sobie to okno, żeby było równe z tym tylnym, bo jak widać nie jest idealne, znaczy i tak jest ok, nie, ale mogło być lepiej. Ale no najważniejsze, że nie muszę wysiadać bokiem, tylko mogę sobie normalnie jeździć. No i dobra, dzięki za oglądanie i tyle.